Mój przypadek jest specyficzny, więc nikt go nie zrozumie. Żeby nie było, ja też mam masę dostępów do takich kursów, które przerobiłem w jakichś 30% i odłożyłem na półkę. Że konferencje w ogóle są do dupy, że nie ma tam absolutnie po co jechać. Prawdopodobnie może się przydać w przeciągu najbliższych 10 lat. Bo nie każdy też z tych formatów będzie dla każdego na każdym etapie. I raczej mówi się, że te budżety są zmarnowane, chyba że... Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Ostatnio dużo z Pawłem rozmawiamy na temat tego, jaki jest najlepszy sposób, jaki jest najgorszy sposób, jakie są w ogóle sposoby uczenia się liderów, które są efektywne, które nie są efektywne i jak to w ogóle działa. Mamy tutaj bardzo dużo doświadczenia, bo już jednak siedzimy w tej branży wiele lat i sporo zarówno my się szkoliliśmy, jak i nasi ludzie przechodzili przez różne programy szkoleniowe. W związku z tym mamy trochę do powiedzenia, chcemy dzisiaj o tym porozmawiać. Dobrze to powiedziałeś, że te perspektywy mamy różne, bo mówimy i z perspektywy osoby, która kupuje szkolenia i to za grube dziesiątki tysięcy. Mówimy z perspektywy osoby, która rozdziela budżety szkoleniowe. Badaliśmy też potrzeby w ogóle naszych ludzi od strony szkoleń. Testowaliśmy przeróżne rzeczy, wysyłaliśmy ludzi na wszystkie możliwe formy szkoleniowe, jak również sami szkolimy, uczymy, zajmujemy się tym od lat, prowadzimy warsztaty i widzimy też, co działa nie tylko od strony ludzi, którym zarządzamy, ale też ludzi, których uczymy, więc tutaj skupimy się na tym, jak w ogóle z tą edukacją podejść do pozycji lidera, bo znowu przyczepię się do tego, co mam ostatnio świetną taką okazję zobaczyć różnych menadżerów, różnych liderów w różnych branżach i kurczę, wszędzie jest ten sam problem, czyli nie szkolimy liderów, nie szkolimy menadżerów i kończy się tym, że z dobrych specjalistów robimy menadżerów, którzy tak naprawdę rozwalają robotę. Krzysiek, jak w ogóle podejść do tematu szkoleń? Od czego zacząć? Co tam jest najbardziej takie istotne? Chodzi o to w ogóle, jak do tego podejść, to zacznę, ale bardzo krótko, bo dzisiaj będziemy mówić o tych formach szkolenia, ale ważne jest to, żeby też zastanowić się, czego potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby. I to jest taka podstawowa rzecz, bo no chociażby mieliśmy Black Friday chwilę temu, już nie bierzemy w nim udziału tak aktywnie jak dawniej, ale jednak i często się pojawia, że na jakimś Udemy czy na innych platformach jest oferta, że jakieś kursy tańsze o 75%. Zresztą też sporo tego. Na LinkedInie, na Instagramie jacyś znani twórcy kursowi wypuszczają właśnie takie pakiety, że można się obkupić te kursy. No i często tak jest, że na przykład mamy budżet, czy też coś tak mniej więcej nam prawdopodobnie może się przydać w przeciągu najbliższych 10 lat, no to kupujemy, bo dobra oferta. To nie jest zbyt dobre. Kto z nas ma tyle kursów na dysku, czy dostępów do kursów, które tam leżą, zrobiliśmy pierwsze 2-3 lekcje? To jest jak ta kubka wstydu, nie? Tak, no właśnie. Zbieram, to jest fajna rzecz i też to podkreślić, że kupujemy właśnie, żeby kupić. Często jeżeli mamy kursy, które idą szeroko w rynek, na przykład z jakiejś specjalizacji, czy na przykład jadą na hypie, na zasadzie AI. Teraz każdy sprzedaje kursy z AI, wszyscy są ekspertami od AI i tak naprawdę kupujemy właśnie rzeczy, których mamy akurat na przykład budżet na dane szkolenie, ale nie mamy budżetu w formie ani czasu, ani ochoty, ani możliwości później wdrożenia takich rzeczy, więc to jest bardzo istotne, żeby ten cel mieć, więc to podkreślmy już na początku, żeby wiedzieć, po co my chcemy się tego uczyć, bo jeżeli chcemy się uczyć tylko dla uczenia się Na zapas? to jest trochę takie drogie hobby, nie? Tak, bo to żeby jasno powiedzieć, można to uznać jako hobby, ale my teraz mówimy w takim kontekście ściśle użytecznym dla nas, dla naszych ludzi. Czyli to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, czego potrzebujemy, to trzeba to wiedzieć, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, o learning planach mówiliśmy bardzo dużo, odeślemy Was do odpowiednich odcinków, ale przede wszystkim wiedząc, czego potrzebujemy, czego chcemy się nauczyć już teraz, bo na przykład w przeciągu kilku tygodni mamy jakiś projekt czy jakąś inicjatywę, dla której ta wiedza nam będzie potrzebna, albo długodystansowo, bo chcemy w jakiś sposób tę naszą karierę czy karierą naszych ludzi odpowiednio sterować i wiemy, że musimy jakieś umiejętności posiąść, no to wtedy to jest ukierunkowane, wiemy jakiej wiedzy szukamy i no to jest podstawa.
I potem, jak już to wiemy, no to wychodzimy na ten rynek i możliwości tutaj jest wiele. No mamy na przykład takie kursy, jak już wspomniałem, na różnych platformach, że mamy 100 godzin wideo nagranych, plus jakieś tam PDF-y, plus jakieś materiały możemy sobie wykupić i przez te 100 godzin wysiedzieć i to wszystko obejrzeć. Mamy e-booki, mamy książki oczywiście, to też są formy nauki. Mamy takie szkolenia typu kohortowego, czyli że mamy te nagrane wideo, może jakieś live'y poza tym, no i tam z różnymi uczestnikami na przykład dostajemy dostęp do jakiegoś Discorda czy tam innego Slacka i wymieniamy się informacjami. Co jeszcze mamy? Warsztaty mamy, takie, które robimy u nas, dla naszych ludzi, jakieś jedno-dwudniowe, no albo takie powiedzmy publiczne, czyli że ktoś robi dla osób z różnych dziedzin. Mamy oczywiście konferencje również. Co jeszcze? Mamy takie, to się fajnie nazywa microlearning, czyli takie małe daweczki wiedzy w jakiś sposób, na przykład mailami, czy w jakiś inny sposób dostajemy coś takiego malusiego raz dziennie, czy raz na 2 dni. Jakie tam jeszcze mamy sposoby uczenia się? Tak naprawdę to jest tyle, bo to tak, kiedy weźmiemy oferty szkoleniowe, to jest wszystko w każdej postaci, bo to może być online, offline, może być bardziej interaktywne, może być mniej interaktywne, może być z grupą wsparcia, z jakimiś tutorami, mentorami, do tego właśnie, że tego o tym zapomnieliśmy, czyli jeszcze dochodzą praca indywidualna, czyli mentoring, praca z mentorem, praca z coachem, może to być też coaching grupowy, takie formy już pracy bardziej zaawansowane na Waszym konkretnym przypadku, Waszym konkretnym zespole. I też to może być właśnie w formie stacjonarnej, na żywo, w 4 ścianach u Was w biurze, czy w jakimś tam otoczeniu na sali szkoleniowej, czy może być to online na jakichś tam Zoomach, Teamsach, czy innych aplikacjach. Więc jest tego multum, tych formatów jest dużo, to może być każde takie szkolenie, event, wydarzenie, znowu może też się rozciągać w czasie, czyli mamy, wiecie, eventy, na przykład takie szkolenia parogodzinne, powiedzmy takie pół dnia, przychodzi na przykład jakiś trener, ekspert, guru czegoś tam i tłumaczy, co, jak mamy robić i dlaczego taki nas tego uczy. Może być tak, że to będzie na przykład 2-3 dni na jakimś wyjeździe i w sumie format jest ten sam, ale głębokość wejścia w dane tematy, efektywność tego przekazu jest zdecydowanie inna, kiedy mamy tego czasu więcej, kiedy mamy okazję temat jeszcze przemyśleć, zderzyć. Dalej znowu jeszcze kwestia, czy takie szkolenia mają tak zwane follow-upy, czyli czy to po tym szkoleniu jeszcze mamy okazję do tego wrócić, podsumować, zweryfikować, zobaczyć, czy faktycznie to nam dało, to co nam dało, żeby zrobić retrospekcję i poprawić. Te elementy mogą w szkolenia wejść lub nie. I teraz jak można by było je uszeregować, Krzysiek? Bo ja pamiętam z naszego doświadczenia, kiedy to chyba jak się pojawiło od konferencji, nie? Że jak wysyłaliśmy ludzi na konferencję, tak im mieliśmy bardziej ludzi doświadczonych, zaawansowanych, tym więcej mieliśmy feedbacku, że konferencje w ogóle są do dupy, że nie ma tam absolutnie po co jechać, z tego względu, bo tak naprawdę to nasi ludzie mogliby w sumie te toki prowadzić i by były lepszej jakości, by były bardziej merytoryczne, bo robili rzeczy dużo bardziej zaawansowane, więc jakbyś tak mógł uszeregować z Twojej perspektywy, jak to działa? Konferencje to fakt, że w pewnym momencie, zresztą wielokrotnie o tym mówimy, no ta wiedza to nie jest tam kluczowa, bo zwłaszcza jeżeli mamy osoby na wyższym poziomie, to one już to wszystko wiedzą i to nie znaczy, że te konferencje są złe. To bardziej chodzi o to, że takie konferencje organizatorzy muszą przygotować dla ludzi o różnych poziomach, więc siłą rzeczy tych mniej doświadczonych jest więcej niż takich super twardych ekspertów. Na konferencje raczej jeździmy dla networkingu, dla świetnych ludzi, których tam spotykamy, dlatego żeby dowiedzieć się, co się dzieje na rynku, co się dzieje w branży. A poczekaj, bo to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, bo nie każdy też z tych formatów będzie dla każdego na każdym etapie. Bo tak jak to Krzysiek teraz powiedziałeś, że w konferencje jeździmy dla networkingu, no kiedy zaczynamy coś robić, no to jedziemy w ogóle, żeby z jakąkolwiek wiedzę zdobyć, więc konferencja jest genialna, bo jest szeroka. Mamy wielu speakerów, czasem wiele ścieżek, możemy wiele rzeczy liznąć w krótkim czasie i ewentualnie z tymi ludźmi pogadać, ale z mojego doświadczenia ktoś, kto zaczyna w ogóle swoją przygodę z daną rzeczą, czyli na przykład stajesz się liderem i teraz nie masz bladego pojęcia, co ty masz robić, jedziesz na konferencję dla menadżerów, no to ty chcesz tego złapać jak najwięcej i raczej będziesz mało gadać z ludźmi, bo nawet nie będziesz wiedział, z kim gadać i o czym gadać, bo nie wiesz, czego nie wiesz, a dopiero później, kiedy już się dowiadujesz, no to wtedy wykorzystujesz te same de facto narzędzia w inny sposób, czyli dla nas obecnie, tak jak Krzysiek powiedziałeś, nie? Najlepsza ścieżka konferencyjna, jeżeli mamy kilka ścieżek, to jest ścieżka korytarzowa, gdzie
gdzie mamy dostęp do ludzi z różnych firm, z różnych branż, na różnych etapach, gdzie można się spotkać, pogadać przy kawie, wymienić doświadczenia i wtedy dopytać, bo często na przykład firmy robią to samo. Albo jest jeszcze taka opcja, która jest bardzo niszowa, ale jest chyba najmocniejsza, jeżeli chodzi o konferencje, czyli to jest ścieżka VIP. Czyli ścieżka VIP znaczy taka, że zostajesz mówcą na takiej konferencji. Bo jeżeli ty jesteś na konferencji prelegentem, robisz prezentację, dzielisz się swoją wiedzą, no to nie dość, że ty musisz to najlepiej ogarnąć, musisz to przekazać dalej. Ale dwa, masz najczęściej zamknięte eventy przeznaczone właśnie dla prelegentów, więc wtedy tych wszystkich ludzi możesz dużo lepiej poznać, dużo lepiej z nimi pogadać, mieć więcej czasu, żeby się nie przepychać w tłumie tam setek ludzi, którzy też by chcieli z nimi pogadać, tylko masz na to dużo większą przestrzeń i to jest też świetna rzecz, którą warto wykorzystywać, jeżeli kręci Was dzielenie się wiedzą. I mamy sporo materiałów, odeślemy Was w linkach oczywiście do tego odcinka na temat tego, jak wystąpić na konferencji. Jeszcze muszę się odnosić do tego przepychania się w tłumie osób. No faktycznie są takie duże konferencje, ale na pewno jak prześledzicie nasze odcinki, to zobaczycie, że też mówimy o kilku takich konferencjach, które są takie, że nie trzeba się przepychać w tłumie. Ale idźmy dalej. Z mojego doświadczenia właśnie menedżera, który odpowiadał za budżet szkoleniowy, za kupowanie takich wydarzeń dla naszych ludzi, to jedna rzecz, którą na pewno widziałem, to jest to, że na przykład kupowaliśmy jakieś bardzo, bardzo drogie kursy, które polegały na tym, że właśnie masz tutaj login, hasło, masz dostęp do materiałów i sobie obejrzyj te materiały. I czasem było tam jakieś złudzenie tego, że to nie jest po prostu, że dostajesz dostęp do materiałów, czyli że na przykład, nie wiem, co tydzień wychodziło nowe wideo, no i można było komentować, albo był tam właśnie jakiś Discord czy Slack, gdzie była jakaś jeszcze dyskusja i okej, jeżeli ktoś z tego korzystał, to korzystał, ale jednak widzieliśmy bardzo często, że mniejszość osób z tego korzystała, w sensie takim, że były osoby, które zrobiły coś tam, pierwsze kilka lekcji, żeby nie było. Ja też mam masę dostępów do takich kursów, które przerobiłem w jakichś 30% i odłożyłem na półkę. Tutaj no właśnie wykorzystanie tego było niewielkie. Nawet są różne badania na ten temat. Tu nie chodzi o to, żeby wchodzić szczegółowo w liczby, ale żeby dać Wam takie pojęcie o tym, to mówi się, że na przykład completion rate, czyli właśnie to ile osób ukończyło, to jest tak od 10 do 20% takich kursów, że zapamiętanie tego, co się wydarzyło, to podobno 70% z tych treści już po 24 godzinach jest zapomniane, no bo właśnie siedzimy, oglądamy te wideo i już koniec. I raczej mówi się, że te budżety są zmarnowane, chyba że włożycie bardzo duży wysiłek i to było coś, co my staraliśmy się robić, czyli na przykład tworzyliśmy takie grupy, gdzie bardzo zmotywowane osoby i jeszcze takie, które z jednej strony chcą się tego nauczyć, mają wiedzę, ale też mają takie umiejętności, żeby grupę zorganizować, prowadziły takie warsztaty, dyskusje, czy przygotowywały coś, co wdroży tę wiedzę. Mogę powiedzieć, że moim zdaniem właśnie trochę robili robotę za organizatorów tych kursów, robili tej części, którą brakowało, czyli zmieniały tę formułę kursu. Ale zasadniczo takie właśnie długie kursy, gdzie mamy dostęp do jakichś nagranych materiałów, czy co gorsza jakichś do przeczytania, no to mówi się, że to raczej nie działa. No można powiedzieć, że w ogóle patrząc na te liczby. Zresztą to jest turbo niszowe, no bo wyobraźcie sobie, że dostajecie teraz, nie wiem, 8 godzin materiału, masz obejrzyj, nie? I teraz Ty potrzebujesz konkretnej rzeczy. Jeżeli już sobie zdefiniowałeś, dlaczego chcesz się w ogóle uczyć, czego chcesz się uczyć i czego aktualnie potrzebujesz, czego nie wiesz albo z czym masz problem, to Ty potrzebujesz bardzo konkretnego rozwiązania, bardzo konkretnego lekarstwa na to, żeby rozwiązać swój konkretny problem. Fajnie jest się dowiedzieć szeroko, co Cię gdzieś czeka, zwłaszcza w karierze, czyli na przykład jeżeli patrzysz, jesteś teraz specjalistą i patrzysz na to, że może któregoś dnia bym chciał zostać liderem i fajnie by było wiedzieć, jak takim liderem zostać, no to wbijasz na Nerd Management, masz 167 odcinków już, to jest ponad 60-70 godzin, ale poporcjowanej wiedzy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na bardzo konkretne pytania, konkretne rzeczy. To, co Krzysiek, Ty powiedziałeś, że ten completion rate wcale nie jest taki duży, to wcale może nie musi być też takie złe, że uczymy się tego, co aktualnie potrzebujemy, a że kupujemy dużą kobyłę, duży kurs, Której nie potrzebujemy. Tak. To bierzemy to, co jest tam na początku, bo jeszcze mamy jakąś chęć, jakiś zapał albo jakieś wyrzuty sumienia, że wydaliśmy pieniądze znowu na jakiś kurs, bo nam go dobrze sprzedali, fajnie się zapowiadało, a później nie mamy z tego ani jak wykorzystać, ani jak wdrożyć, bo to jest zwłaszcza w temacie szkoleń takich technicznych, czy na przykład takich narzędziowych,
no to jest takie największe przekleństwo, że coś, co brzmi fajnie, my kupujemy, ale to się nijak aplikuje do naszej sytuacji. Jeżeli chodzi o takie inicjatywy uczenia się, które są no trochę wyżej od tych, które powiedzieliśmy, ale nadal nie są tak super efektywne, to są na przykład warsztaty na konferencjach. Jak to przeważnie wygląda? Dobrze o tym wiecie, no mamy konferencję, jest tam ileś warsztatów, potem są zapisy, trzeba łapać co dają czasami i no czasem kończymy na jakimś warsztacie, który jest super dopasowany do tego, co potrzebujemy, czasem na jakimś warsztacie, który jest mniej dopasowany. I tutaj zarówno po sobie, jak i po osobach, z którymi pracuję, czy z którymi pracowałem, widzę, że jeżeli ten warsztat naprawdę trafi dobrze w to, co potrzebujemy, albo zainspiruje nas, nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy, ale stwierdziliśmy, kurczę, no to jest coś, co warto by zastosować, no to wtedy to jest punkt, wtedy ta wartość jest bardzo duża. Natomiast jeżeli to jest coś, co zupełnie do nas nie trafi, zupełnie nam nie będzie potrzebne, a jeszcze na przykład jest średnio przeprowadzone, to wtedy będzie to czas i pieniądze zmarnowane. No i mówimy to oczywiście z perspektywy również prowadzących warsztaty na konferencjach, bo mamy bardzo fajne warsztaty. To mówię bez żadnej reklamy, tylko tak uważamy, że przygotowaliśmy bardzo ciekawe warsztaty na konferencjach w zeszłych latach. Zresztą też je sprzedajemy również do firm czy do indywidualnych zespołów. I tam widzieliśmy, że jeżeli ktoś przychodził, że kurczę, mam problem, potrzebuję takiego rozwiązania, dawajcie chłopaki, to te osoby wychodziły zainspirowane i ciach. Mówiły nam, że dobra, już od poniedziałku stosuję to u siebie. Były takie osoby, które mówiły, no nie pomyślałem o tym, to byłoby fajnie zastosować, więc biorę to, ale też były takie osoby, które trafiły trochę losowo, nie mają takich wyzwań, no i wtedy ze smutkiem, ale jednak musieliśmy zobaczyć, że prawdopodobnie nic z tego nie wyniosły. Nawet powiem więcej, że jak trafisz na takie warsztaty, które nie są do końca dopasowane albo widzisz, że idą w bardzo złą stronę, to po prostu z nich wyjdź, bo lepiej ten czas spędzić na takim evencie, konferencji, właśnie na tej ścieżce korytarzowej, rozmawiając z ludźmi, którzy mają doświadczenia lub wyzwania bardziej zbliżone do Twoich w aktualnej sytuacji, niż bycie na warsztacie, który totalnie nie ma przełożenia do Ciebie lub to jest coś, co już wiesz, masz przerobione, więc wtedy to jest, może być stratą czasu, chyba że, i to jest na przykład bardzo fajny case bycia na takim warsztacie, ponieważ na warsztacie najwięcej się uczy ten, kto go prowadzi. Więc jeżeli masz doświadczenie w danym temacie i chcesz być w tym jeszcze lepszy, to bardzo dobrze iść na taki warsztat i prowadzącym pomóc, podzielić się swoim doświadczeniem i wtedy też złapać perspektywę innych ludzi, więc nawet taki warsztat średni można też dobrze wykorzystać, jeżeli umiecie się uczyć, bo to jest też ważne, że uczyć trzeba się umieć. To słuchaj, Paweł, mówimy teraz o takich, co nie działa, co widzimy, co nie działa. Masz jeszcze coś na liście takiego, co nie działa, czy przejdziemy do tego, co działa, naszym zdaniem? I ja myślę, że przede wszystkim nie działa to, co jest oderwane od waszego kontekstu. Jeżeli, bo to nie ma znaczenia, możecie nawet mieć najlepszą metodę uczenia się, do której zaraz dojdziemy, wykorzystać ją w sposób niewłaściwy w tematach, które są na przykład właśnie, czy to jest jakiś hype-driven development, CV-driven development, czy temat, który jest mega ciekawy, interesujący, ale oderwany od waszego działania, to zawsze będzie złe. No właśnie, a takie rzeczy, które działają. I zacznę lightowo, w czym widzę bardzo dużo wartości i jest całkowicie za darmo, to na przykład są newslettery. Jeżeli znajdziemy jakiś newsletter, który pisze o tym, co nas interesuje, to można naprawdę sporo z tego wyciągnąć, zwłaszcza jeżeli jeszcze, ja się w tym trochę bawię, zaprzęgniecie sobie do tego jakieś narzędzia AI, które Wam to podsumowują, wyciągają wnioski, czy nawet przerabiają na audio, tak jak ja to robię, to wtedy można się sporo z tego nauczyć. Oczywiście, jeżeli trafimy na to, co akurat potrzebujemy. I to jest taka pierwsza rzecz, która trochę idzie tym tropem, o którym jeszcze usłyszycie w tym odcinku, czyli takich małych, takich nagryza jednego albo dwa porcji wiedzy. Tym też są podcasty. Dokładnie tym są blogi, artykuły, ludzie, którzy publikują konkretne treści, ale konkretne treści w takim bardzo ustrukturyzowanym i krótkim formacie, bo to nie chodzi o to, że wiecie, wziąć sobie książkę, obojętnie tutaj jaką, no bo to jest już jednak gruba cegła, którą trzeba przerobić i tak dalej. To nie jest gryza, to nie jest nagryza, nie? Chociaż my sami wciągamy tych książek bardzo duże ilości, ale to jednak nie jest to musi być dużo większe. Mówimy tutaj na przykład o jednym artykule, max o rozdziale, o czymś, co możesz wciągnąć w
chwilę daje Ci konkretne rozwiązania, konkretne propozycje i pokazuje Ci drogę, którą możesz wykorzystać już teraz natychmiast. Nie, że przeczytasz książkę, przemyślisz i za 3 miesiące jesteś gotowy do działania, tylko tu i teraz możesz to wziąć i wykorzystać. Chociaż powiem Ci, bo akurat to leży na wierzchu, to jest kopia Pawła, ale moja jest o wiele bardziej zużyta. Jurgen Appelo, Managing for Happiness chyba jest tytuł oryginału, a tutaj Zarządzanie szczęśliwym zespołem i na przykład to są właśnie takie książki, że tutaj są takie malutkie rozdziałiki, do których wracamy wtedy, kiedy coś potrzebujemy. I naprawdę skany różnych stron z tej książki setki razy wysyłałem różnym liderom, początkującym czy też nie. Więc to też, no, można trafić na dobre książki na ten temat. Idąc dalej tropem takich właśnie bardzo sprofilowanych sposobów uczenia, ja na przykład wiem, że mentoring i coaching, czy też takie nieformalne całkowicie prace 1 na 1, tutaj prawie zawsze, bo oczywiście też mieliśmy jakieś negatywne historie, ale prawie zawsze to jest duża wartość. I mogą to być oczywiście takie oficjalne programy mentoringowe czy coachingowe, że z kimś się umawiamy i jakiś tam program realizujemy. Tak przy okazji my również w ten sposób pracujemy z naszymi podopiecznymi, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to nerd.management/konsultacje zapraszamy. Ale również takie dosyć nieformalne i pamiętam wielokrotnie sytuację, że spotykałem się na przykład z moim szefem albo z jakąś osobą z HR-ów. Akurat ta, o której wspomniałem, miała certyfikat coacha i super potrafiła pomóc mi dojść do rozwiązania samodzielnie. Albo z jakimś kolegą czy koleżanką z innej firmy, czy na równoległym stanowisku. To są właśnie takie małe kawałki wiedzy, które bardzo pomagają. I właściwie ta rzecz, o której chcę Was zachęcić, to żeby wychodzić do ludzi, żeby pytać. Bo nasza naturalna tendencja jest taka, że no nie spytam szefa albo kogoś gdzieś tam indziej, bo wyjdzie, że jestem głupi i nic nie wiem. Przeważnie tak nie ma. Ludzie lubią się dzielić swoją wiedzą, lubią pomagać, więc warto z tego korzystać. Tu się kłania tak zwana proaktywność, czyli właśnie to, że wy musicie wyjść do ludzi, wyjść z pytaniem, nawet wyjść z pytaniem o ofertę, bo to też jest istotne, że jeżeli mówimy o programach mentoringowych, takich, których czas ekspertów możecie kupić, to bardzo ważny tam jest kontrakt i w tym kontrakcie trzeba zdefiniować, co Wy dokładnie chcecie, jaki jest cel tego mentoringu, gdzie my idziemy, jakie są założenia, jaki jest okres i znowu w procesach mentoringowych, coachingowych całe działanie i cała odpowiedzialność za ten proces jest po Waszej stronie, więc musicie dokładnie wiedzieć, znowu wracamy do początku, po co to chcecie zrobić. No i nie ma nic lepszego niż wyciągnąć wiedzę właśnie od kogoś, kto jest kawałek dalej lub trochę dalej, znowu też nie turbo za daleko, bo jeżeli weźmiecie sobie coaching, nie wiem, u Bezosa czy u kogoś, kto jest top of the top w Waszej działce, no to Wam nic nie da, bo nie będziecie w stanie tego człowieka zrozumieć. Trzeba szukać mentorów, którzy są trochę dalej, ale nie jakoś tam hen daleko, bo oni już Wam nie pomogą. Potrzebujecie kogoś, kto jeszcze pamięta to, gdzie Wy aktualnie jesteście, pokaże Wam właśnie dziury w myśleniu, pokaże problemy, pułapki i to jest coś, co naprawdę może zaoszczędzić kosmiczne ilości czasu i pieniędzy i przede wszystkim od samego początku w mentoringu, w coachingu, w procesach indywidualnych pracujemy na Twoim case'ie. Więc to nie jest oderwane, to nie jest taka teoria z dupy, czy przykład szkoleniowy na zasadzie, no to teraz jak to się robi w firmie X, a Ty masz firmę Z albo B, bo tak naprawdę robić w innym kontekście, w innej branży, z innej specyfice, z innymi ludźmi i tak dalej. I wtedy mówimy, że każdy case jest specyficzny, nie? Tak, to tak, prawda. mój przypadek jest specyficzny, więc nikt go nie zrozumie i czasem to ma przełożenie, a czasem nie. Chociaż powiem Ci, że mam też takie doświadczenie, jak spotykałem się, rozmawiałem z takimi ludźmi bardzo o wiele wyżej ode mnie, to zdarzały się takie osoby, które przez doświadczenie czy jakieś takie naturalne cechy potrafiły jednak coś takiego powiedzieć, przekazać, że no, otwierały mi się tam jakieś klapki w głowie, więc to też można powiedzieć, że to zależy. Idąc dalej, z takich rzeczy, które ja też zaobserwowałem, że działają, to są warsztaty, znowu wrócimy do warsztatów, ale takie dopasowane do naszej konkretnej sytuacji. I mieliśmy wielokrotnie coś takiego, że ściągaliśmy jakiegoś specjalistę z jakimś warsztatem, ale mówiliśmy, że nasza sytuacja jest taka, potrzebujemy tego, problemy, z którymi się spotykamy są takie. I mieliśmy co prawda jakieś tam pojedyncze przypadki, że ktoś powiedział tak, a potem jechał jakimś tam ustalonym programem, ale jednak częściej były takie sytuacje, że no już ten warsztat był w jakiś sposób dostosowany i właśnie to, co Paweł powiedział, pracowaliśmy na naszym case'ie
albo chociaż tematyka była dostosowana do tego, co było problemem. I wtedy ta wartość była bardzo duża, bo mogliśmy chociażby na warsztacie przerobić sobie właśnie nasze konkretne przypadki. Zresztą też mieliśmy ostatnio taką sytuację, że robiliśmy taki dwudniowy warsztat i przygotowaliśmy tam sporo materiału, ćwiczeń, różnych zadań. I byliśmy przygotowani do tego, że w trakcie tego warsztatu rozciągaliśmy pewien moduł, drugi trochę zwężaliśmy, właśnie dlatego, że widać było, że są jakieś konkretne potrzeby u tych ludzi. Dostosowaliśmy to do ich konkretnych przypadków i dostaliśmy potem informację zwrotną, że to było wow, bo dało im konkretne narzędzia do tego, żeby rozwiązać jakieś konkretne problemy, poradzić sobie z czymś. No, więc jakbyśmy lecieli z programem, to ten efekt byłby zupełnie inny. Zresztą poczekaj, bo potem poznacie dobrych trenerów i to jest, sprawdzajcie i weryfikujcie, czy właśnie trener leci z tym materiałem, bo przyszedł i dla niego jest ważne, żeby materiał przerobić, czy jest ważne to, żeby faktycznie rozwiązać wasz problem i wam pomóc ogarnąć jakąś daną sytuację. Bo jeżeli tak, to często też braliśmy udział i prowadziliśmy takie szkolenia właśnie, gdzie mówiliśmy stop. Tutaj my to wiemy i fajnie, że tutaj jest tak coś, ale my musimy się skupić na tym i wtedy na przykład siadaliśmy i rozpisywaliśmy, rozgrzebowaliśmy nasz konkretny case, który później przekładaliśmy od razu albo nawet tego samego dnia, albo następnego dnia na pracę, plan, działanie i efekty, więc to jest bardzo istotne, że jeżeli zapraszacie, zatrudniacie trenerów, którzy przerobią z Wami całe szkolenie, ale nic z tego nie wynika, bo Wy musicie przepracować dogłębnie rozdział pierwszy, no to dobrego trenera poznacie, że nie pójdzie dalej, dopóki nie ogarniecie tego, co trzeba ogarnąć. Ostatni taki sposób nauki, o którym warto powiedzieć, to jest coś takiego, co się nazywa microlearning. My z tym zaczęliśmy eksperymentować gdzieś tak na początku pandemii, czyli już ponad 5 lat temu, prawie 6 lat temu, kurczę, jak ten czas leci. Bo pamiętam, że wtedy właśnie była taka trudność, żeby organizować jakieś szkolenia, znaczy nie trudność, nie było możliwe organizować szkolenia na żywo, czy jakieś spotkania, konferencje, nic takiego nie było. Trafiliśmy na mentora, specjalistę, który przygotowywał dla nas, dla naszego zespołu liderskiego, takie właśnie cotygodniowe paczuszki materiałów, gdzie było i coś do przeczytania, i coś do obejrzenia, jakieś materiały do dyskusji, jakieś narzędzia, które mogliśmy zastosować. To był ogień dla naszego zespołu liderskiego, bo co tydzień, co 2 tygodnie siadaliśmy, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się jakimiś uwagami, pomysłami, jakimiś doświadczeniami. I to moim zdaniem było super, jeżeli chodzi po pierwsze o taką integrację, poznanie się, po drugie o wymianę doświadczeń, po trzecie wtedy bardzo szybko przychodziliśmy do tego, żeby już pracować na jakichś konkretnych naszych case'ach, czyli jeden z team liderów miał jakiś problem, no to wszyscy pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób można mu pomóc. To się już przeradzało w taki mastermind. To było super wartościowe. I to nie jest tak, że to nasze doświadczenie, że sobie wymyślamy, bo znowu tutaj wracając trochę do badań, które są, to na przykład mówi się, że to utrwalenie tej wiedzy to jest ponad 50% większe niż takie tradycyjne metody. Jest to też tańsze, przeważnie. Tańsze zarówno jeżeli chodzi o wytworzenie, jeżeli robimy to wewnętrznie, jak i zakup. Przeważnie takie metody są tańsze niż jakieś takie bardzo rozbudowane kursy. No i te completion rate, czyli ile osób w ogóle przez to przejdzie, są o wiele wyższe, bo nawet się mówi, że to jest 80 czy ponad 80%, więc całkiem sporo. Pamiętajcie, 10-20% były te takie tradycyjne nagrane kursy. I to jest bardzo ważne, bo to jest punktowe, czyli to jest na bardzo konkretny temat skierowany do Was bezpośrednio, czyli to, co my przerabialiśmy, to było skierowane właśnie do liderów, o to, w jaki sposób zarządzać zespołem i tam były bardzo takie wyselekcjonowane, pojedyncze aspekty pracy lidera i to było złożone właśnie nie dość, że w taki zestaw, który do nas przychodził co jakiś czas, takich elementów pracy, i to dawało właśnie tą przestrzeń do dyskusji, przestrzeń do zastanowienia się, ale też konkretne podpowiedzi, konkretne zadania i konkretne też pytania do grupy, jak w ogóle z grupą pracować, bo jednak najczęściej pracujemy w zespołach, pracujemy z innymi ludźmi, więc możemy się też doświadczeniami wymienić i teraz jeżeli ta dawka tej wiedzy jest na tyle mała, skondensowana i konkretna, to jest, wiecie, to jest trochę jak espresso, nie? Że dostajecie takiego porządną kawę w małej ilości, ale to jest konkret, niż byście wypili sobie wiadro jakichś rozwodnionych sików i nie mają żadnego efektu. I chyba na koniec, do czego trochę nawiązałem, czyli te takie techniki mastermindowe.
Mastermind. To jest taka grupa osób, które są na podobnym poziomie i razem pracują, żeby uczyć się i rozwiązywać jakieś problemy. To są bardzo fajne techniki, które można samemu zrobić, albo zatrudnić do nich jakiegoś mentora, specjalistę, który będzie to facylitował, bo facylitacja tutaj też jest dosyć ważna i o facylitacji też mamy odcinek. W związku z Wszystkie tym, odcinki, słuchajcie, wszystko. podlinkujemy w notatkach do tego materiału. Oczywiście zupełnie gratis. Podsumowując, jak widzicie, mamy różne formy, które są różnej jakości i mają różny sens. I to z naszego doświadczenia, i jako osób, które prowadzą, czy to warsztaty, czy szkolenia, i z naszej perspektywy też jako osób, które kupują to dla naszych ludzi i widzimy, jak ludzie z tego korzystali, jak z tego korzystają, jakie to ma później przełożenie w praktyce. Dlatego zaczynając od tych właśnie dużych, takich grupowych form, otwartych, nagranych, których my możemy powiedzieć, że u nas w Nerd Management macie dużo już tych podcastów nagranych, możecie sobie przejrzeć, zobaczyć jak tylko chcecie. I coś, co jest totalną nowością, do czego Was zapraszamy, czyli do tej najbardziej efektywnej formy wymiany wiedzy i tego uczenia się, czyli właśnie tych skondensowanych tematów, tej mikrolekcji. Odpalamy właśnie projekt, który się nazywa Apteczka Lidera. Może słyszeliście już o tym, bo już wspominaliśmy, że pracujemy nad tym. To jest coś, co już zaczyna widzieć światło dzienne, więc możecie wejść na stronę apteczkalidera.pl. Na tej stronie znajdziecie 10 takich przekąsek, takich małych elementów wiedzy. To jest 10 rzeczy, które wybraliśmy, które są największymi wyzwaniami początkujących i przyszłych liderów. To są rzeczy, na których się wyłożycie w pierwszej kolejności, dlatego jeżeli już macie problem, macie sytuację w zespole, którą musicie ogarnąć, czy to pod kątem delegowania, pod kątem feedbacku, spotkań na 1 na 1 i tych pozostałych rzeczy, które znajdziecie na stronie, to jest coś, co Wam pomoże w sposób bardzo szybki się dowiedzieć, co macie zrobić w tej sytuacji, jak to zrobić i jak możecie to wdrożyć już od razu dzisiaj, teraz natychmiast i ten problem rozwiązać, a nie iść na 3-tygodniowy kurs, czy obejrzeć teraz 240 godzin materiału szkoleniowego, który kiedyś Wam coś tam da. A więc wchodźcie na www.apteczkalidera.pl, szlifujemy to cały czas, dopracowujemy dla Was i tam te materiały będą lada chwila się pojawiać. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Do zobaczenia za 2 tygodnie we wtorek o 8:00. Cześć. Cześć.